Mało kto wie, że wśród gamingu równie dynamicznie rozwija się marka Dario, nie wiem dokładnie jak to się czyta, która jest jeszcze mało znana w Europie, ale na rynku indonezyjskim cieszy się ona popularnością. Proszę wybaczyć, jeśli tłumaczę nazwę niedokładnie, ale nie mam pojęcia, jak się to dokładnie wymawia. Dziś chciałbym powiedzieć coś o tej marce i przedstawić tym samym jedne ze słuchawek gamingowych tego producenta, które trafiły niedawno w moje ręce. Witam serdecznie i zapraszam do oglądania. Ja się zabiorę teraz za rozpakowanie tych słuchawek. Zobaczymy, co jest w środku, co nam zaoferował producent. Po otwarciu kartonika mamy tutaj z góry taką gąbeczkę, która zabezpiecza nam słuchawki od góry, żeby się tam nic nie poobijało. Słuchaweczki dobrze i wygodnie leżą w takim plastikowym wypełnieniu, które je również dobrze trzyma, żeby one nie latały w transporcie, szczególnie w tym kartonie. No i mamy same słuchaweczki na takim kablu pleciące. Słuchaweczki widzę, że fajnie wyglądają. W środku generalnie jest tutaj jakiś kawałek papierka, który opisuje nam generalnie krótko funkcję tego pilota, który mamy na tym przewodzie. I poza tym nic nie ma, że na ostatniej stronie jeszcze producent nas informuje, że możemy ściągnąć sobie oprogramowanie do tych słuchawek. To by było na tyle, więc ja sobie odkładam karton na bok, bo nie będzie już nam potrzebny. Jeżeli zaś chodzi o słuchawki, no widzę, że są bardzo sympatycznie wykonane. Są koloru czarno-czerwonego, czyli taki jak zwykle standardowy gamingowy charakter. Mają one tutaj, widzę, te uchwyty, które trzymają nauszniki metalowe. Są tak bardzo fajnie tutaj wyprofilowane. Boki słuchawek są takiego, to jest chyba jakieś tworzywo sztuczne, plastikowe, ale bardzo fajnie wykonane. Jest tutaj po bokach wygrawerowany logo tej firmy. Oczywiście mamy tutaj tak, lewa strona, prawa strona, oznaczenie słuchawek, która jest strona. Ta opaska nagłówna również jest takiego miękkiego materiału. Jest to jakaś gąbeczka obszyta takim fajnym czerwonym kolorem i czerwoną nicią. Bardzo fajnie to wygląda. Przewody do przetworników, kabelki idą nie tak jak klasycznie, czyli tutaj, ale są one wypuszczone tutaj po bokach, nie? Dodatkowo, co mi się rzuca w oczy, fajny napis jest tutaj taki sprasowanej tej firmy, Dario, jakkolwiek się to czyta. No i mamy oczywiście mikrofon, który dobrze się reguluje, poddaje się dobrze, możemy go sobie bardzo dobrze wyregulować. Ja sobie założę te słuchawki, muszę sobie je powiększyć. Słuchawki bardzo wygodnie leżą, ale coś czuję, że jeszcze kawałeczek muszę je sobie poszerzyć. Słuchawki bardzo dobrze leżą, mikrofon też dobrze się daje regulować. Co warto wspomnieć jeszcze, że ta pianka to jest pianka typu memory, czyli to jest pianka taka dostosowująca się do geometrii naszej czaszki głowy, również naszych uszu. Jeżeli chodzi o tutaj środek tych nauszników, jest on dosyć duży, te nauszniki są duże, także ucho również całe chowa mi się do tych nauszników. Jeżeli chodzi o kabel, ma on 2 metry, czyli jest to taki standard na słuchawki gamingowe, 2-metrowy w oplocie. I mamy również tutaj, widzę, że pilota, ja sobie zdejmę tę folię. Na pilocie mamy zmianę trybów podświetlenia, mamy włącz-wyłącz mikrofon i oczywiście regulacja głośności. Słuchawki są zakończone takim przewodem USB, który jednocześnie zasila wbudowaną kartę dźwiękową właśnie na USB i dodatkowo daje zasilanie na kolory RGB i zaraz zobaczycie, jak one świecą.
Tu mamy na takich nausznikach, to jest takie tutaj obramowanie i to nam tak fajnie zmienia kolory. Możemy sobie prawdopodobnie zmieniać tryby. Teraz ustawiłem czerwony taki tryb, teraz zielony taki, no, on sobie tak pulsuje. Niebieski, jakiś różowy, czy to fioletowy, nie wiem dokładnie. I oczywiście możemy całkowicie wyłączyć sobie to podświetlenie i po naciśnięciu jeszcze raz powraca nam do tęczy. To by było na tyle, jeżeli chodzi o takie omówienie z grubsza tych słuchawek. Zrobiliśmy unboxing, a teraz podam Wam najważniejszą specyfikację tych słuchaweczek. Dariu to typowo chińska marka urządzeń peryferyjnych założona w 2006 roku na rynku azjatyckim i skupiająca się na segmencie dla graczy i profesjonalistów w celu rozwijania świata gier, wprowadzając na rynek oczywiście szereg wysoce innowacyjnych produktów. Firma Dariu wspiera różne wydarzenia e-sportowe oraz drużyny e-sportowe na terenie indonezyjskiego rynku. Firma, z tego co podaje na swojej stronie internetowej, posiada silne zaplecze techniczne, wysokiej jakości wykwalifikowany zespół badawczo-rozwojowy, zautomatyzowany warsztat produkcyjny oraz doskonałą obsługę posprzedażową. Ile w tym wszystkim znajduje się prawdy, tego niestety nie wiem i opierać się mogę wyłącznie na tym, co podaje strona internetowa producenta. A to niezbyt dużo informacji, ale skoro jej produkty dotarły do Europy, to uważam, że firma musi rozwijać się całkiem dobrze. Problemem może okazać się serwis, którego nie znalazłem na terenie kraju i obawiam się, że wszelkie naprawy związane z tymi słuchawkami mogłyby się nieco wydłużyć. Podam teraz najważniejsze parametry tych słuchawek. Słuchawki Dariu EH745 posiadają wbudowaną kartę dźwiękową C-Media CM108B z emulacją dźwięku 7.1 oraz funkcją redukcji szumów mikrofonu. Fajną sprawą jest tutaj również długi przewód w oplocie o długości 2 metrów, zakończony wtykiem USB oraz bardzo wygodne nauszniki z pianką memory, które bardzo dobrze dopasowują się do kształtu głowy i uszu. Przetworniki neodymowe mają średnicę 50 mm, impedację przetworników 24 ohmy, skuteczność głośników 100 dB, pasmo przenoszenia od 20 do 20 kHz. Jeśli zaś chodzi o mikrofon, jego czułość to minus 42 dB. Typ mikrofonu oczywiście dookólny, kolor słuchawek czarno-czerwony. Wykonam teraz zasadniczy test polegający na sprawdzeniu jakości nagrywanego głosu z mikrofonu oraz brzmienia przetworników. Zrobimy sobie teraz test mikrofonu. Ja już mam program do nagrywania przygotowany. Wybrany mam źródło mikrofon USB, czyli to jest konkretnie ten. Ja zakładam słuchawki na uszy i za chwilę przeczytam sobie jakąś regułkę standardową ze strony producenta tych słuchawek o tych słuchawkach i zobaczymy, jak nagra się nam dźwięk. Zaczynam nagrywanie. Para specjalnie dostrojonych 50 mm przetworników neodymowych zapewnia doskonałą jakość dźwięku z szerokim zakresem i niezawodną dokładnością. Nauszniki z pianki premium z pamięcią kształtu umożliwiają wygodne granie przez wiele godzin. Zatrzymuję nagrywanie i sprawdzę teraz, jak nagrał się sam dźwięk. Nauszniki z pianki premium z pamięcią kształtu umożliwiają wygodne granie przez wiele godzin. Zatrzymuję nagrywanie. Ok. Co mogę powiedzieć tak z grubsza na temat tej jakości nagranego głosu? Wydaje mi się, że jak na kartę dźwiękową wbudowaną w te słuchawki, jakość nagrywanego dźwięku powinna być troszeczkę lepsza, to znaczy nie ma tu jakby może akurat zbyt dużo szumów, ale on jest nagrany za cicho. Ja mam przygotowany taki drugi mikrofon jack na kablu, który zaraz będę chciał podłączyć do komputera i zobaczymy, jak taki mikrofon krawatowy, który jest akurat firmy Natek, jak radzi sobie z nagrywaniem dźwięku i będziemy mieli okazję przyrównać na przykład mój mikrofon, ten, który mam przy sobie, mikrofon wbudowany w słuchawkach i dodatkowo jeszcze podłączę sobie ten mikrofon i zobaczymy za chwilę, jak on nagrywa. Czułość tego mikrofonu już jest znacznie większa. Jeżeli ja bym sobie zwiększył jeszcze maksymalnie czułość mikrofonu, no to ta amplituda jeszcze jest w ogóle na maksa idzie, ale nie będę tak sobie tutaj ustawił między minus 9 a minus 12 dB. Myślę, że powinno być ok. Przeczytam jeszcze raz ten sam tekst, który czytałem na tym mikrofonie USB, więc zabieram się do czytania.
Para specjalnie dostrojonych 50 mm przetworników neodymowych zapewnia doskonałą jakość dźwięku z szerokim zakresem i niezawodną dokładnością. Nauszniki z pianki premium z pamięcią kształtu umożliwiają wygodne granie przez wiele godzin. Zatrzymuję nagrywanie i zobaczymy, jak nagrał się ten dźwięk właśnie z tej drugiej krawatówki. Czułość tego mikrofonu już jest znacznie większa. Jeżeli ja bym sobie zwiększył jeszcze maksymalnie czułość mikrofonu, no to ta amplituda już jest w ogóle na maksa. Para specjalnie dostrojonych 50 mm przetworników neodymowych zapewnia doskonałą jakość dźwięku z szerokim zakresem i niezawodną dokładnością. Więc tak, na pewno z tego mikrofonu krawatowego dźwięk nagrał się dużo lepiej. No, oczywiście tutaj są słyszalne szumy, które są oczywiście do odszumienia jakimś programem do obróbki audio, aczkolwiek wiadomo, że podczas takich transmisji live możemy sobie tą głośność wyregulować i te szumy jakby nie będą aż tak mocno przeszkadzać, jak już podczas na przykład obróbki audio-wideo, gdzie podkładamy ten dźwięk do jakiegoś filmu, wtedy wypadałoby ten dźwięk sobie wyczyścić z tych szumów, ale na pewno ta amplituda już jest widać wyraźniejsza, ten dźwięk jest głośniejszy i słychać wyraźnie, że ten mikrofon wbudowany nagrywa niestety dużo ciszej. Przyszła teraz kolej na wykonanie testu polegającego na odsłuchu tych słuchawek. Sprawdzimy, jak gra muzyka i zobaczę, jak grają same przetworniki. Ja mam przygotowany tutaj kawałek takiej muzyki ze zwiększonym basem. Powiem Wam, że bas jest czyściutki. Ja nie słyszę głosu, sorry, od razu Was uprzedzę, mogę krzyczeć. Słyszę muzykę, nie słyszę głosu swojego. Ale powiem Wam, że ten basik jest naprawdę czysty, schodzi niziutko. Oczywiście warto wspomnieć jeszcze, że basik możecie sobie jeszcze wyregulować w Windowsie. Oczywiście, jeżeli oprogramowanie słuchawek to pozwala, w tym momencie, jeżeli podłączycie słuchawki do komputera, to w Windowsie możecie sobie wejść do panelu sterowania i tam w ustawieniach dźwięku zakładka rozszerzenia i to funkcję sobie bas ustawić jak chcecie. Słuchawki nadrabiają dźwiękiem no, gorszą jakość tego mikrofonu. To tyle mogę powiedzieć, nie? Naprawdę dźwięk jest super. Soprany też są super, ale nie przesadzone. Nie drażnią uszu. No akurat, wszystko fajnie. Dobra, ja zatrzymałem muzyczkę. Super, jestem zadowolony z tego, jak one grają, bo miałem taki obaw mały, że skoro mikrofon jest taki trochę, no nie można powiedzieć, że całkiem do niczego, on po prostu nagrywa według mnie trochę za cicho, dla kogoś innego może to być wystarczające zupełnie, nie? Natomiast co do samego mikrofonu, w Windowsie próbowałem wszystkimi możliwymi sposobami go wzmocnić. Wszędzie było ustawione na maksa i on dalej po prostu cicho nagrywa. Jak na mikrofon podłączony pod kartę dźwiękową USB, według mnie powinien nagrywać głośniej, ale te przetworniki, które są w tych słuchawkach, naprawdę rekompensują cały ten minus, który stwarza nam ten mikrofon, bo muszę Wam powiedzieć, że patrząc na jak całościowo, na jakość wykonania tych słuchawek, są one naprawdę bardzo dobrze wykonane i trochę się dziwię producentowi, że nie przyjrzał się bliżej mikrofonowi, dlatego że wszędzie się naprawdę postarał, tak? Tu mamy fajnie wszystko obszyte, materiał, mamy podświetlenie RGB, które możemy sobie na pilocie zmieniać, mamy ładny kabel, mamy praktycznego pilota, mamy pianki memory. O wszystko producent zadbał, ale nie do końca o mikrofon, nie rozumiem tego. Ale ogólnie fajnie, fajnie, że one chociaż grają porządnie, bo one tym dużo nadrabiają. Przejdę teraz do analizy testów. Mikrofon podczas testów nagrywa według mojej oceny za cicho. Po wyregulowaniu mocy nagrywania na maksa mikrofon zaczął nagrywać nieco lepiej, ale nadal za cicho, 12 dB więcej i byłoby nawet akceptowalnie. Da się słyszeć lekkie szumy, ale nie są one tak naprawdę dużym problemem, jak za słaba moc nagrywania właśnie z tego mikrofonu. Uważam, że mikrofon w tej wersji słuchawek na USB powinien rejestrować dźwięk dużo lepiej. Instalacja sterowników słuchawek nie zwiększa niestety mocy nagrywania. Głośniki natomiast rekompensują słabszą jakość mikrofonu, bowiem robią naprawdę dobrą robotę. Basik jest czyściutki i schodzi nisko, przetworniki grają głośno i już na 60% mocy uzyskałem dostateczną głośność. Pozostały zapas mocy wystarczy osobom, które słabiej słyszą.
Tutaj można podkręcić je naprawdę głośno. Po instalacji oprogramowania moc przetworników zwiększa się jeszcze dwukrotnie. Tak bardzo, że suwakiem regulacji głośności w Windowsie musiałem zejść do max 30% mocy odsłuchu, bo w innym przypadku robiło się już niebezpiecznie głośno. EH745 to słuchawki w klasie cenowej do 150 zł, a więc niezbyt wygórowana cena za przystępną w zamian jakość. W testowanych słuchawkach na uwagę zasługuje przykuwający oczy nowatorski gamingowy wygląd z ładnym skórzanym obszyciem opaski nauszników w kolorze czarno-czerwonym, ładną czerwoną nicią, podkreślającą oczywiście charakter tego produktu. Od góry opaski sprasowane zostało logo firmy w formie napisu. Szkielet samych słuchawek to dwa metalowe czerwone ramiona, na których umocowane są nauszniki i przeprowadza się regulację wysokości nauszników. Zawiasy, na których trzymają się nauszniki, również są metalowe, co sprawia, że trzymamy w rękach produkt wykonany z dobrych i wytrzymałych materiałów. Przewód posiada pilota, na którym możemy zmieniać tryby podświetlenia RGB, ustawiać tęczę lub przejść na jeden delikatnie pulsacyjny kolor do wyboru, czyli czerwony, zielony, niebieski, różowy. Możemy także całkowicie wyłączyć ich podświetlenie. Oprogramowanie słuchawek niestety nie pozwala na ręczną zmianę barw podświetlenia. Pilot oczywiście poza zmianą kolorów umożliwia również standardowo regulację głośności oraz wyciszenie mikrofonu sygnalizujące na pilocie czerwoną diodą LED. Pałąk mikrofonu daje się łatwo regulować, nie sprężynuje, łatwo się poddaje, a jeśli go nie używamy, możemy go całkowicie odgiąć od naszych ust. Na mikrofon założona jest gąbka przeciwwietrzna, która zabezpiecza przed pluciem oraz zmniejsza zakłócenia spowodowane podmuchami wiatru lub poprzez wydychane powietrze. Całość oceniam na 5 z minusem za niedopracowany oczywiście mikrofon, a szkoda, bo całość otrzymałaby ode mnie najwyższą notę. Jeśli prezentacja się podobała, zostaw suba i łapkę w górę. Jeśli masz pytania dotyczące tego filmu, zostaw w komentarzu, a ja postaram się na nie odpowiedzieć. Link do słuchawek macie pod filmem. Ja Wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!